It's something unbelievable how good I feel. I felt when I first saw this meadow. It's so beautiful. It's goodbye desert. I don't like desert. I have enough of it. So I'm really happy to welcome meadows and real mountains, even if there is snow coming, even it will be cold and hard. I'm really happy to face it. This is amazing. I'm so happy to be here and to see those meadows. Wow. Jak teraz patrzę z perspektywy już czasu na ten widok, to myślę pewnie to samo co ty. Nic specjalnego, zwykła łąka, ale naprawdę po przejściu 1000 kilometrów, ponad 1000 kilometrów przez pustynię, widok tej całej zieleni to naprawdę wzbudzał emocje. Koniec pustyni oznacza przede wszystkim koniec problemów z wodą, jak widać. Pozbyłem się już części swoich butelek na wodę. Także z mojej maksymalnej pojemności 5,5 litra zszedłem do 3,5 litra. Przy czym nie noszę więcej niż 2 litry. Nie ma to sensu, co chwilę jest woda na szlaku. Wszędzie dookoła zielono, naprawdę motywujące jest coś takiego, jak się zobaczy. Wczoraj strasznie mi się nie chciało, ale dzisiaj już mnie ciągnie do gór. A tutaj takie dziwne miejsce z ptaszkami. Nie wiem, czy lepiej mówić po polsku, czy po angielsku, więc mówię tak, jak mi akurat przypasuje. Ale spoko, niedługo będę już mówił tylko po polsku. Come on, Sally, let's go here. What? Here. Over there? Yes. Woo! Ah, I'm scared. Oh, these rocks freak me out. They're just like chilling. Leaving desert behind means also that it's going to be cold, and it is cold. Just look at me. It's 7:20 in the morning. We are starting our hike today. It's 10th of June and it's freezing. It's cold. I have cold feet, long pants, double shirt and my jacket and double gloves. Jak zawsze po 15 minutach czy pół godziny robi się ciepło, słońce wychodzi, także teraz już wszystko jest zmienione, cały outfit. A minęło pewnie 40 minut czy coś takiego, odkąd ruszyłem. I a propos jeszcze robienia długich przerw na szlaku, jestem totalnie rozjechany kondycyjnie. Po prostu muszę kondycję od nowa budować, bo no strasznie, po prostu muszę stawać co minutę. Serce tak wali, że masakra. Jak zresztą widać. Przez pierwsze dni w górach Sierra jestem pod ogromnym wrażeniem tutejszej flory. Jest zupełnie inaczej niż w Polsce. W tym lesie rosną tylko te dziwne sosny i właściwie nic więcej. Żadnej roślinności warstwy niskiej i średniej, żadnej trawy i krzaków. Na ziemi są właściwie tylko skały i piach. Wikipedia nazywa to typowym dla gór Sierra lasem subalpejskim, ale przecież u nas mówi się tak na niskie kosodrzewiny, a nie na taki wysoki las. No i te sosny, nazywane tutaj odmianą foxtail, czyli lisi ogon. Jak ci ktoś kiedyś powie, że jesteś dziwny, czy też wręcz nazwie cię dziwakiem, to nie przejmuj się. Przypomnij sobie mój filmik i to, że w górach Sierra rosną jeszcze dziwniejsze stworzenia od ciebie i jakoś się tym nie przejmują. 3 drzewa z jednego pnia, przy czym to środkowe wygląda jak igła i jest martwe, nie ma żadnych gałęzi. Całość połączona włóknami drewna
niczym taką błoną owiniętą wokół 3 konarów. Widoki widokami, ale marsz w górach szybko zmienia się w męczarnię. Nie tylko za sprawą słabej kondycji, ale też choroby wysokościowej, o czym zupełnie zapomnieliśmy. Czujemy się coraz gorzej, dlatego robię głupie żarty, żeby podnieść morale. Pomyślałem sobie, że pokażę też te mniej wspaniałe momenty na szlaku. Jestem tak styrany dzisiaj, tak ciężko jest powrócić na szlak po tylu dniach przerwy, że masakra, nie chce mi się strasznie. Jestem nerwowy, wkurza mnie wszystko. Jestem brudny, śmierdzący. Całe szczęście jutro będziemy w jakimś tam miasteczku, ale nie chcę robić tam przerwy, bo no muszę iść dalej, nie? Nie mam czasu już robić przerw. No i nogi strasznie bolą. Nogi bolą i trochę kręgosłup. Tylko paść i już nie wstawać. Tak naprawdę. Nawet ten widok wspaniały już mnie tak nie rajcuje, jak jestem taki. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak wrócę w ten tryb codziennego robienia po tam 18 mili więcej, to będzie lepiej. Rozejrzymy się dookoła. Z 5:50 rano. Nie czujemy się dobrze obydwoje. Wczoraj bolała mnie głowa i pierwszy raz użyłem swojej apteczki. Wziąłem aspirynę. Oboje źle się czujemy. Gardło, nie wiadomo czemu. Gardła nas bolą. Ja przed chwilą wysmarkałem całą chusteczkę krwi. No i podejrzewamy, że chodzi o wysokość nad poziomem morza, bo jesteśmy na 3200. A w ogóle na to nie wygląda. Po amerykańsku powyżej 10 000 stóp jesteśmy. No i ogólnie ludzie źle się czują. I chodzi o to, że chyba za szybko po prostu idziemy. Powinno się dużo wolniej wchodzić na takie wzniesienia. No ale też my nie mamy za bardzo wyboru, bo wiadomo, jedzenie. Nie można robić 3-godzinnych przerw co parę godzin, bo nie dojdziemy nigdzie w ten sposób i zabraknie nam jedzenia. Tymczasem słonko wstaje i robi się ładnie. Dobra pogoda będzie dzisiaj. I dzisiaj idziemy do miasta Lone Pine. Miasteczka. Pewnie wiocha. W nocy obudziłem się cały mokry. Szczególnie nogi. Nie wiem, może po prostu za ciepło się ubrałem, ale podejrzewam, że jednak miało to jakiś związek z jakąś infekcją czy coś w tym stylu. Także śpiwór był przemoczony od potu, od połowy w dół. Teraz go sobie suszę. Spójrzcie na to drzewo. Coś poszło nie tak
przy samej ziemi, przy korzeniu dla niektórych włókien. I całe pasmo tych włókien umarło aż do samej góry. Gałęzie z tego włókna pousychały, a kora odpadła. Jednocześnie połowa drzewa wciąż żyje. To jest cały czas ta Dolina Owens, z której Los Angeles wypompowało całą wodę. Cała ta dolina była kiedyś zielona i prężnie rozwiniało się tu rolnictwo. A teraz miasteczko Lone Pine to tylko oaza na pustyni. A ta czerwonawa ziemia to pozostałość po jeziorze Owens, które teraz starają się zakryć chociaż 10 centymetrami wody, bo okazuje się, że taki drobny piasek z dna jeziora łatwo wzbija się w powietrze i przez to cała dolina jest zapylona i ludzie oddychają zapylonym powietrzem. Jest 6 nad ranem, jesteśmy pod Lone Pine na wysokości 1000 kilkuset metrów i jest tak ciepło. Wczoraj było 34 stopnie, w nocy w ogóle nie trzeba było się przykrywać. Źle się czuję, gardło chore, nos zapchany, sucho w ustach, to jakoś dziwnie tak. A tymczasem Mount Whitney patrzy na mnie i czeka, bo jeżeli wszystko pójdzie z planem, to jutro zdobywamy Mount Whitney, ale nie wiem jak to będzie z tą chorobą wysokościową. Like a Facebook video. Yeah, like they were all wearing masks, like white masks on us. Okay. We are back at the Horseshoe Meadow campground, and now we have like 2.5 or 3 miles to go back to the trail. But we are skipping around 5 miles of the PCT, so we can do only 16 miles today, and tomorrow we will start hiking to Mount Whitney. The morale is pretty low, we don't feel so well. When we were going up the mountain by car, hitchhiking, I felt dizzy, and because you know the elevation gain is like 7,000 feet or something, and we have very heavy backpacks again, and I'm a little bit anxious about this situation here. We'll see. Tylko drzewa i nic więcej. The moon boots, killing it, just in case anyone wanted to know. Fucking best shoe ever invented. Ultras are the best shoe. Ach, jak zajebiście być z dala od cywilizacji. Tylko my i matka natura. Cisza i spokój.
A chuja tam, codziennie po kilka razy przelatuje nad nami samolot, co jeszcze byłoby zrozumiałe, gdyby to były samoloty pasażerskie na pułapie 10 km, taka normalka. Ale najczęściej to są myśliwce wojskowe, które latają nisko i szybko, a jak wylatują zza góry, to ten dźwięk aż cię uderza, jak taka prawdziwa fala uderzeniowa. Czasami to jest tak nagłe, że aż podskakują. Kurwa, co się dzieje? Słyszycie to? Niby jesteś w dziczy, ale cywilizacja nie daje ci o sobie zapomnieć. So we were crossing a river and guess what happened? Sally, do you want to tell us what happened? What? That I fell in and got completely soaked? Sally fell into the river. Are you happy? No, I'm not happy right now. She's so sad, but I'm making fun of her to keep, you know, the fun. Dzisiaj dla Państwa mamy coś w rodzaju bobra. Nie wiem, czy to jest bóbr, czy coś podobnego, ale rozpłaszczył się na kamieniu i się nie rusza. A Sally już się zbliżyła dosyć mocno. Nie bóbr, a świstak żółtobrzuchy, tak zwany marmot po angielsku. Szlak na Mount Whitney jest tak popularny, że te gryzonie zupełnie przyzwyczaiły się do człowieka, a raczej do zawartości jego plecaka. Trzeba uważać, nie zostawiamy jedzenia na wierzchu. Nie dają się jednak dotykać, zawsze zachowują dystans poza zasięgiem twojej ręki. To, co mnie zaskoczyło, to ich zaskakująco efektywny system ostrzegania o zagrożeniach. Kiedy jeden z nich zobaczy kojota, wydaje ostrzegawczy pisk, który doskonale roznosi się echem po okolicy, a reszta marmotów się chowa, powtarzając alarm. Oh, do you have to cross again? Yep. Okay. This one's a bit slimier than the last one. Some of my friends have said it's possible to jump over the rocks if you like that kind of thing. We went off the trail, off the Pacific Crest Trail, and we are going to try to summit. Yes. To summit Mount Whitney. Is it the highest mountain in the US? Which is over 14,000 feet. It's over 4,000 meters. So it will be a big step for me. The weather is perfect. Our conditions are not. We are out of breath. And it's 8 miles from the PCT to the summit. So it's a 16 miles trip. And we are planning to go only 4 miles today and then get up at 3 o'clock in the morning or something to see sunrise on Mount Whitney. I'm really curious how it will be, the weather and temperature and everything. And I didn't feel it for the last several days, but now I can feel some adventure coming, so it's good.
Nie tylko my mamy plan zdobycia góry nocą. Wokół Guitar Lake swoje namioty ma co najmniej kilkanaście osób. What's up, buddy? Przed chwilą jeszcze było tu pełno świstaków, jak już zdążyłem pokazać wam. Ale teraz nagle wszystkie się pochowały i zaczęły wydawać takie dźwięki, takie piski. Nie wiem, czy będzie to słychać. I podejrzewamy, że robią to dlatego, że pojawiły się tutaj 2 kojoty. Słuchać dźwięku, jeśli słychać coś. Świstaki. Jest 1:30 rano, wychodzimy zdobywać Mount Whitney. Plecaki leciutkie, bo zostawiamy prawie wszystko, zostawiamy obydwa namioty. No wszystko zostawiamy oprócz ubrań, niezbędnego jedzenia tylko na dzisiaj. Wodę bierzemy stąd, 1 materac i 1 śpiwór, tak na wszelki wypadek. Niebo jest niesamowite, widać gołym okiem drogę mleczną. Mam nadzieję, że za 4,5 mili będziemy zdobywać szczyt. Już po 15 minutach zacząłem się czuć źle. Choroba wysokościowa działa.